widać takie zamieszkałe troszeczkę domki. Musimy dostać się do kolejnej wioski. Po takich schodkach mineralnych. To jest niesamowite coś. Pretty. Jest. Kolejna misja, pierwsza się udała. I ja chcę zobaczyć z bliska. Właśnie się odsłania. Hasbeck. Ale on brudne fary. Właśnie się obudziliśmy, Kornelia jeszcze zaspana. Chciałem iść do łazienki i tak zerknąłem i widać Kazbek trochę przed chmury. Tutaj w tym regionie jest najwyższy. Ponad 5000 metrów. Troszkę, no teraz gorzej go widać, ale jest, patrzcie jaki ogrom. A tu jest ten kościół. Z tej całej ekscytacji takie poruszenie powstało, że zgubiłem Kornelię, nie wiem gdzie ona polazła. I nie wiem, takie poruszenie, cały dom wstał, wszyscy wyszli, zaczęli robić fotki. No i nie wiem, gdzie zniknęła, nie? Śniadanie mistrzów dzisiaj. Owsianka. Kawka na drogę. I lecimy. Bez Kazbegu to już nie jest ten sam widok. Tego dnia wybieramy się do cenionej za swoje krajobrazy Doliny Truso. Szlak jest oddalony około 20 km od Stepantsmindy i można dostać się tam wynajmując samochód z kierowcą na cały dzień. My jednak postanowiliśmy spróbować autostopem, stając na trasie w kierunku Tbilisi. Dzisiaj również towarzyszy nam Teresa, którą poznaliśmy w naszym hostelu, co możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Udało się? Udało się? Zarąbiście. Pomimo bariery językowej, bez problemu dogadujemy się z kierowcą, dokąd chcemy jechać. No, oczywiście najmniejsza osoba musiała usiąść z przodu, gdzie jest najwięcej miejsca, nie? Are you happy? Yes. It's a video. Perfect. It worked well. Jedziemy sobie właśnie starą ładą. Po 20 minutach dojeżdżamy do miejscowości Almasiani, gdzie wysiadamy, by zboczyć z głównej trasy w kierunku Doliny Truso. Oh, thank you so much. No i jesteśmy. O, fajnie. O, to nie był pan z Armenii. Maybe I'll try. Yeah, try. Od razu po wyjściu z samochodu próbujemy złapać kolejnego stopa, żeby dostać się na miejsce, gdzie zaczyna się szlak. Właśnie udało nam się tutaj dojechać starą taką ładą. Pan z Rosji nas wziął. Może łapaliśmy z 15 minut w naszej miejscowości, a teraz musimy dostać się do kolejnej wioski. Jest stąd do niej 5 km i stamtąd dopiero zaczyna się cała trasa trekkingowa w Dolinie Truso. No może się coś uda złapać jeszcze, a jak nie, no to przejdziemy te 5 km. Zobaczymy. Także mamy zaoszczędzone w kieszeni, no w jedną stronę na razie mamy zaoszczędzone jakieś 60 geli, więc spoko, to dużo. Jakieś 80-90 zł. 60 na naszą dwójkę, bo No nie, tak. jak? 120 geli No krzyczeli. tak, ale to za dwie strony, nie? A, za dwie. Oh, really? Are they stopping? Yeah. Oh, really? I think. Hi guys. Are you also going to do So, so yeah. fast? You can Oh my god, thank you so much. Niesamowite. Thank you. Staliśmy może 30 sekund. I'm from Germany. Okay. We are from Poland. Okay, nice to meet you. Yes, this Udało we się. got as a friend. This car Was really, yeah, it was really old car, like a Lada, you know, cars. Yeah. Wydaje mi się, że idzie pan pasterz. Droga wiodąca na początek szlaku jest bardzo wyboista, ale dobrze radzi sobie tutaj samochód z napędem 4x4. Ale... Troszkę owczarek kaukaski może?
Ogromny pies. Właśnie zaczynamy trekking w Dolinie Truso i przed nami pojawiła się opuszczona wioska, także zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Pewnie nic, ale zobaczymy. Wioska Kwemo Okrokana jest niemalże niezamieszkana. Przechodząc obok widzimy głównie rozpadające się budynki. Oh no, I love them. Oh my god. You're so cute. Hi. Hello. Niesamowite wzory skalne. Ułożona warstwa po warstwie. Na początku myślałem, że to ziemia, ale to jest twarda skała. Tutaj można zauważyć dużo czerwieni w terenie, no nie? Czerwona ziemia i czerwone skały, a to ze względu na wysoką zawartość żelaza i to bardzo dobrze tutaj widać na tym kamieniu. Widać normalnie plamy rdzy. To jest utleniające się żelazo. Tak. Wycieczka Doliną Truso z pewnością zapewni cały dzień atrakcji i zapierające dech w piersiach widoki. Szlak początkowo prowadzi nas przez wąwóz Kasari. To około 3-kilometrowy spacer pomiędzy szczelistymi skałami u boku rwącej rzeki Terek. Na szlaku spotkaliśmy taką właśnie kapliczkę. Tutaj można właśnie wrzucić pieniążka do tej skrzyneczki, do jakiejś intencji. Nie wiem za bardzo, o co chodzi z tymi chustami. Może to podróżni po prostu zostawiają. Jest to kapliczka świętego Jerzego, który, jak się okazuje, jest patronem Gruzji. I tutaj są świeczuszki. Zapalają tutaj. Pierwszy przystanek. Cały czas się zmienia wszystko. Bardzo jest różnorodny krajobraz. Teraz jest bardzo zielono. Krowy się pasą. O tam. Statko. No niesamowite miejsce po prostu. Chmury się kładą na góry. Nie czuję, że rymuje. Jak minerały odkładają się na kamieniach wraz z płynącą wodą. Jedną z atrakcji Truso są źródła mineralne. Tworzą one kolorowe i porowate tarasy skalne, tak zwane trawertyny wapienne. Można je spotkać w kilku miejscach wzdłuż szlaku. Ale to fajnie wygląda, woda sobie płynie po takich schodkach mineralnych. Gospodarze uraczyli nas placuszkami na drogę. Codziennie nam w zasadzie coś dają, czy na śniadanie, czy na kolację. Nie są to pełne posiłki, bo my nie mamy wykupione, ale samo to, że częstują nas bardzo często czymś do jedzenia, to jest miłe, no nie? I właśnie spróbujemy. W zasadzie przypomina mi to trochę takie racuchy nasze. Spróbuję. No i dokładnie tak samo smakuje. Kojarzymy placki z jabłkami. To jest bardzo podobne, tylko bez jabłek. Spoko. Bardzo dobre. Musimy przekroczyć. O, jak sprytnie. Ale jak piesek idzie, to chyba jest bezpieczny. Dobra, idę. Idę. Pomimo swojego wysokogórskiego charakteru, trekking doliną jest przyjemny i nie powinien sprawić trudności. Pies sobie przeszedł przez taką rwącą rzekę. Jeśli się zastanawiacie, skąd rdza na waszym samochodzie, to znalazłem jej źródło. Tu wypływa i przedostaje się do wód, do rzek, no a później widzicie sami efekty na swoich samochodach. Podczas trekkingu warto odwiedzić również niewielkie jeziorko Abana Lake, które non-stop puszcza bąbelki. Doszliśmy na mineralne jezioro, czuć jajcem, więc na pewno buzuje tu siara. Jo! Bąbelki! To jest niesamowite coś.
Ale zimna jest, ona jest po prostu gazowana. Gazowana mineralna woda. I śmierdzi jajem. Zbliżamy się do kolejnych ruin za moimi plecami. Zaraz zobaczymy z bliska, co tam jest. Dochodząc do ruin, doskonale widzimy blizny po kaukaskich konfliktach. Z informacji, które udało nam się zdobyć, wynika, że to właśnie przez nie widoczne zabudowania są w takim stanie. Jednak dotarliśmy dopiero teraz do opuszczonej wioski. Tam można zobaczyć pozostałości, ale mimo wszystko jeszcze nie wiem, czy pewnie kilka osób tu zamieszkuje to miejsce, bo są krowy, są konie i widać takie zamieszkałe troszeczkę domki. Ale ogólnie pusta jest. Ruiny same. Mieszkańcami wioski, do której się zbliżamy, są głównie pasterze. Osada Ketrisi oraz fascynujący krajobraz Kaukazu tworzą krainę, w której czas jakby się zatrzymał. Jesteśmy właśnie w tej prawie że opuszczonej wiosce, bo okazuje się, że są... O, idzie pies, kurde. Tak, to są ruiny dawnej... Oj. Nie jest agresywny. Tutaj w ogóle nie ma agresywnych psów, one wszystkie się chcą przytulać. Widzicie? Ale Teresa ma jedzenie, dlatego No, do niej podszedł. tak jak mówiliśmy, ruiny starych wiosek, ale jeszcze zamieszkane przez dzisiejszych Gruzinów. górali, gruzińskich górali. Gruzińscy górale. Nie, tylko, że mają tymi niebieskimi plandekami pouszczelniane jakby te swoje domki, tak zaraz to będzie pewnie widać. Widać tutaj Nie ogólnie nadaje się do biedę, nie? zamieszkania. To idziemy dalej. Hello? No. How much? Same. Okay. Jest Co było? 3 lari. Ale za kawę? Co? Coffee. Trzeba uważać, bo tu potrafi samochód znienacka podjechać. Na naszej drodze również napotykamy intensywnie czerwone źródła. Jak myślicie, to złoża siarki czy żelaza nadają taką barwę? Dajcie znać w komentarzach. Wlazłam, kurde, zapadła mi się jakaś glina. Mam mokrą w bucie i jest cały żółty. Mokry jest w środku? Tak. To mnie poprawiło humor, bo właśnie straciłem bardzo fajne ujęcie, nie? I no, trochę mi to popsuło humor, ale to mi poprawiło. Wygląda jak skała, kamień, a... Ale to nie jest, nie? Fujka. I spływa tam. Właśnie idziemy na herbatkę w tej wiosce, co mijaliśmy. Ketrisi. Stwierdziliśmy, że warto No, spróbować. musimy tego spróbować, Wśród, nie? no, takich widoków. Lemurzowa? Free tea. Do you want a tea also? Yeah. Free tea? Yes. Okay. Sit down. Okay. Thank you. O, podwóreczko pana tutaj. Prowadzi sobie kawiarenkę. Thank you.
Dostaliśmy herbatkę. Oczywiście jest cukierniczka cała, wypełniona po brzegi cukrem, bo tu wszyscy słodzą. I dostaliśmy również z polskiej grupy arbuzy. Tak, no dopiero spotkaliśmy tutaj Polaków, którzy też wstąpili na herbatkę. Nie wiem skąd oni mieli tego Ja arbuza. też nie wiem. Może Do przywieźli. you like watermelon? Yeah, it's so good. Fajne. Tak. Niesamowite, ale właśnie tutaj zawitał nasz gospodarz. O, cioczek, O, mój szczacza. O! No i oczywiście tradycyjnie przywiózł ze sobą cacze. O. No, Teresa. Oh, Natasha. Thank you. Thank you. Toast. 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 Nie. Mordzius. Gomordzios. 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 Gomordzius. Gomordzios. Gomordzios. Siu. Тепло. Ciepło. Еще? Nie, nie. Oh, thank Dobrze. you. Мадлаба. Kurczaczek. Mówiąc kurczaczek, pani zrozumiała, że pytam o czacze. No cóż. Kuryca, maleńka kuryca. Probably they are over there. Okej. Poszło? Next time. Jest tam miejsce jeszcze do nagrywania? No jeszcze mało, ale jest. A ile minutka? 2 minuty. Misja wykonana. Gamardzioba? Kurczaczki znalezione. Można zobaczyć? Czaczek? O. Można посмотреть. To jest wełna surowa. Co tam? Зимно, зимно. Zimno, no zimno. Ale spoko. Okej. Вечером. Do wieczora. Do wieczora. Ogólnie to jest takie niesamowite, że ciągle spotykamy naszego gospodarza. Arciego. Arciego, tak jak tam przy stolikach też wyskoczył jak Filip z konopi i o cza od razu. Cały czas czacze ma przy sobie. Co za chłop w ogóle. No, cały czas nas zaskakuje, nie? Nie spodziewalibyśmy się, że go spotkamy tutaj w tych górach dzisiaj, a jednak. A teraz jeszcze wracając znowu, podjeżdża samochodem. Czacza? Ja chciałem w sumie, kurna, nie wiem dlaczego ty powiedziałeś, że nie. Ja bym sobie golnął na odwagę. No dobra, no odbiję sobie później w hostelu. Niesamowity chłop, polecamy serdecznie. Kolejna misja, pierwsza się udała z małymi kurczaczkami, a teraz jest misja znaleźć osły tutaj. Bo wcześniej słyszeliśmy, jak wchodziliśmy w tamtą stronę, to słyszeliśmy, że tutaj wydają odgłosy. No i zatrzymaliśmy się, oglądamy i w sumie wypatrzyliśmy je. Tutaj to nie będzie widać, zaraz zmieniamy obiektyw i wracamy z osłami. I ja chcę zobaczyć z bliska. Human donkey paradise. Po podejściu na bliższą odległość spotkało nas coś, czego się nie spodziewaliśmy. Oh my god. It's a safe? Oh my god. Jesus. Właśnie spełniają się moje marzenia. Widać, Robert, dobrze? Mamy osiołki na wyciągnięcie ręki. Tak. Same podchodzą, Lubią się kiziać. lubią się tak miziać. Ojej, ile ich przyszło. Wow. No. Chory?
To było naprawdę ciekawe doświadczenie na końcowym etapie naszego spaceru po dolinie. Cały trekking to około 22 km w dwie strony, co powinno zająć około 7 godzin. Choć przyznam szczerze, że warto poświęcić na tę wycieczkę cały dzień, gdyż to najpiękniejsza dolina, jaką widzieliśmy. Tutaj jest jakieś domostwo, jest pełno owiec na dole, ale tutaj, gdzie pokazuję białe punkciki, tam też wlazły owce. A tutaj, kto na mnie patrzy? Krowa po prostu tam wlazła i żuje sobie trawę i się gapi na przechodniów. O, fajne. Łapię kolejnego stopa. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Jest trochę zimno, ale spróbujemy. Myślę, że się nie uda, ale warto. Udało się złapać stopa i jedziemy dalej z bagażami, z żyłką. Pan był na rybach. Fajnie, fajnie. Pan pracuje w rozlewni wody mineralnej. Z minerałem, tak? Tak. No chyba tak. No, Stepan Zmida is old. After this Kazbegi and now again. Okay. you So know, was Stapensminda, then Yes, Kazbegi yes, and again Yes. Stapensminda. Yes, yes. Thank you. Nothing. Thank you so much. Madloba. O, Didi Madloba. Didi Madloba. Didi Madloba. Yara pizza. Wszystko masz? Super, udało się. Udało się wrócić prosto ze szlaku, prosto do miasta Stepacminda. Kornelia pyta, czy znajduje się w okolicy sklep z elektroniką. Policjant z wrażenia aż zapalił papierosa. Wiedzieli, że tutaj nie kupię, ale ja myślę, że kupię jednak. Że nie ma tutaj nic. Może być, zobaczymy. Skuszeni bardzo wysokimi ocenami restauracji naprzeciwko naszego hostelu, postanowiliśmy wybrać się na kolację. Cóż, ponad godzinne czekanie na przyjęcie od nas zamówienia i kolejne 30 minut na jego otrzymanie. Jednak śmiało stwierdzamy, było warto. Może zrobić tutaj ujęcia w jakim garażu widzimy. Czekamy na jedzenie. W bardzo takim osobliwym miejscu. Z dywanami na ścianie. Całość znajduje się jakby w garażu. Jednak niech to nikogo nie zniechęci, bo jedzenie było przepyszne. It's coming. So you saw that you're much Yeah, when I was away. Zupa z soczewicy. No, wjechało danie główne, haczapuri. No i kebabik. Tutejszy. A oto gruziński kebab. Szaszłyk z mielonego mięsa wołowego i wieprzowego z lokalnymi przyprawami upieczony na ogniu. Wygląd nie zachęca, jednak smakuje wybornie. Dobra, koniec nagrywania, jemy. Dość już tego.